Tematem dzisiejszego odcinka jest woda, a właściwie korzyści, jakie mamy z jej gromadzenia. Poza tym spróbujemy rozwiązać dwie zagadki. Czy ptaki drapieżne zdają sobie sprawę z tego, gdzie jest nasza twarz, w którą stronę patrzymy? I czy nadal możemy spotkać żółwia błotnego żyjącego na wolności na terenie kujawsko-pomorskiego? Pojezierze Brodnickie to jest około 100 jezior, ponad 10% powierzchni Pojezierza zajmują wody. To są głównie rynnowe jeziora polodowcowe połączone ciągami rzecznymi Strugi Brodnickiej i rzeki Skarlanki. Na południu przepływa rzeka Drwęca. Jeziora na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego i Pojezierza to są jeziora rynnowe i są naprawdę bardzo odpowiednie do uprawiania turystyki kwalifikowanej, głównie kajakarstwa, bo jeziora są położone w głęboko wciętych rynnach polodowcowych i tutaj uprawianie żeglarstwa byłoby raczej trudne. No, warto też zaznaczyć, że nigdzie na Pojezierzu Brodnickim, przynajmniej na północ od Brodnicy, nie wolno używać silników spalinowych. Także mamy tutaj i wodę, i piękne lasy, i ciszę. Na terenie Pojezierza Brodnickiego i w części na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, który zajmuje centralną, najbardziej wartościową część, rokrocznie mniej więcej od połowy czerwca do połowy września przebywa 30–35 tysięcy turystów. Oczywiście poza sezonem turystycznym turyści przybywają tutaj w okresie weekendowym, jednak w okresie letnim turystów jest bardzo dużo i wtedy dopiero widzimy, jak ważna jest woda, jak ważne jest to, że udało się ją tutaj zatrzymać. Komitet Ochrony Orłów wbrew swojej nazwie zajmuje się ochroną nie tylko tych dużych, największych ptaków drapieżnych jak orły, ale różnych szponiastych, najrzadszych, objętych tak zwaną ochroną strefową jak kanie,
orliki czy rybołów. Naszym takim flagowym zajęciem statutowym to jest ochrona strefowa gniazd i zbieranie wyników lęgów właśnie z tych stref gniazdowych. Dane, które uzyskujemy, tworzą jedyną w Polsce największą i najbardziej szczegółową bazę danych o lęgach ptaków drapieżnych, szponiastych, tych najrzadszych. Jeśli chodzi o liczebność ptaków drapieżnych, zdecydowanie się podniosła. Takim przykładem ochrony strefowej jest tutaj Bielik, gdzie jeszcze na przykład 10 lat temu, w 2004 roku było 400 czy 500 par, a obecnie jest już ponad 1000 par. To jest trzykrotny wzrost i zawdzięczamy to głównie właśnie ochronie strefowej, a więc współpracy Komitetu Ochrony Orłów, regionalnych dyrekcji lasów państwowych oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ptaki drapieżne nauczyły się działać wśród ludzi. Przykładem dobrym tutaj jest myszołów, który jest tak liczny, że właściwie występuje w każdym środowisku i może być na łące, na polu, na lotnisku polowym, czy właśnie blisko autostrad, czy już w okolicach miast bezpośrednich. Pustułka weszła całkowicie do miast. Możemy ją spotkać nawet w centrach, na przykład w Toruniu, przy ratuszu dawniej. Bielik zimą jest widywany nad parkiem na Bydgoskiej, czy bezpośrednio nad Starówką, bezpośrednio przy mieście, nad Wisłą. Dzieje się to między innymi dlatego, że po prostu ptaki drapieżne w pewnym sensie zrozumiałe, że nie ma innego wyjścia, że ludzie nie stanowią zagrożenia, bo ludzie nie są z reguły agresywni wobec ptaków drapieżnych. Poza pewnymi wyjątkami, jak na przykład strzelanie do rybołowa na stawach, czy hodowcy gołębi troszkę mają uwag do jastrzębia, ale z reguły ludzie, szczególnie w miastach, cieszą się z widoku ptaków, nie są dla nich w ogóle szkodliwe, a więc nie czynią szkody ptakom i ptaki drapieżne nauczyły się tolerować ich obecność i to też ma wpływ niewątpliwie na zwiększoną liczebność. Dobrym przykładem na kontakt, w pewnym sensie bliskość ludzi a ptaków drapieżnych jest taka historia, która zdarzyła się nam wiele lat temu w czasie kontroli gniazda. Przyznam szczerze, że troszkę zgubiłem drogę i z koleżanką włóczyliśmy się dość długo po lesie, a spotkaliśmy młodego, juwenalnego bielika, czyli tego, który opuścił gniazdo niedawno. Dosłownie na wyciągnięcie ręki w ogóle się nie poruszył, nie? On po prostu siedział na kłodach sosen. Dopiero jak zbliżyliśmy się na metr, to zleciał i odmaszerował dosłownie za te kłody. To było nasze najbliższe spotkanie z dzikim, drapieżnym ptakiem, jakie przeżyłem. To, co możemy zrobić dla ptaków drapieżnych, to jest na przykład taka prosta rzecz, że jak odkryjemy przypadkowo gniazdo, to nie fotografujemy tam, nie spędzamy tam zbyt długo czasu, tylko po prostu oddalamy się, powiadamiamy najbliższe nadleśnictwo, czy na przykład mnie jako koordynatora Komitetu Ochrony Orłów. I to już jest wystarczające działanie na rzecz ptaków. Zalew Żurski to tak naprawdę jeden z elementów, które funkcjonują na tym obszarze, który bardzo ładnie nam się komponuje w hasło małych retencji. I tutaj na co dzień możemy obserwować, jak ten temat się wygląda.
Lasy państwowe bardzo często wykorzystują naturalne cieki, tworząc na nich mikrozastawki, powodując podniesienie lustra wody, czy wręcz tworzenie nowych małych zbiorników wodnych, a wszystko to ma na celu utrzymanie poziomu wód gruntowych. Jest to jeden z większych problemów naszych czasów, obniżanie się poziomu wód gruntowych skutkuje tym, że nasze lasy są coraz mniej odporne, coraz słabsze, a dzięki działaniom leśników, dzięki małej retencji wykonanej ręką człowieka, ale również wykonanej przez przyrodę, bo mamy tutaj całkiem pokaźną populację bobra europejskiego, który pomaga człowiekowi w tworzeniu tych małych retencji. Tutaj zbudowano tamę, spiętrzono wody rzeki Wdy na wysokość 15 metrów i nagle w miejscu, gdzie wcześniej mieliśmy rzekę o charakterze górskim, powstał ogromny zbiornik zaporowy. Zalew Żurski to zbiornik, w zasadzie sztuczne jezioro, które ma powierzchnię około 400 hektarów i linię brzegową o długości 33 km. Przyroda ma to do siebie, że dosyć szybko radzi sobie z naszymi pomysłami, adaptuje je do swoich potrzeb i jak dzisiaj widzimy na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, te przemysłowe, inwestycyjne pomysły przełożyły się rewelacyjnie na to, co przyroda tutaj stworzyła. Dziś mamy tutaj zbiornik, na którym możemy spotkać jedną z większych kolonii zimorodka na terenie Polski. Może byłoby zbyt wydufanym twierdzenie, że jest to największa kolonia, ale na pewno najbardziej zbadana. 88% zaobrączkowanych pisklaków to jest właśnie rodem z Wdeckiego Parku Krajobrazowego z terenu Zalewu Żurskiego. Zalew Żurski to tak naprawdę jeden z elementów, które funkcjonują na tym obszarze, który bardzo ładnie nam się komponuje w hasło małych retencji. I tutaj na co dzień możemy obserwować, jak ten temat się wygląda. Lasy państwowe bardzo często wykorzystują naturalne cieki, tworząc na nich mikrozastawki, powodując podniesienie lustra wody, czy wręcz tworzenie nowych małych zbiorników wodnych, a wszystko to ma na celu utrzymanie poziomu wód gruntowych. Jest to jeden z większych problemów naszych czasów, obniżanie się poziomu wód gruntowych skutkuje tym, że nasze lasy są coraz mniej odporne, coraz słabsze, a dzięki działaniom leśników, dzięki małej retencji wykonanej ręką człowieka, ale również wykonanej przez przyrodę, bo mamy tutaj całkiem pokaźną populację bobra europejskiego, który pomaga człowiekowi w tworzeniu tych małych retencji. Jeżeli chodzi o bardzo modne dzisiaj hasło bioróżnorodności i ochrony wzbogacania, to nie moglibyśmy o tym mówić właśnie bez tych małych oczek wodnych ukrytych gdzieś wśród leśnych ostępów. Nie moglibyśmy mówić o zachowaniu bioróżnorodności bez właśnie działalności człowieka. I ten paradoks doskonale wpisuje się w nasz system ochrony przyrody w parku, gdyż dzięki właśnie takim ostępom, takim rezerwatom
które na swoim terenie mamy, możemy szczycić się właśnie taką szeroką gamą gatunków i ptaków, i zwierzyny drobnej, i zwierzyny grubej. Wszystko to szuka w tych lasach takich właśnie rezerwuarów wody, takich właśnie wytopiskowych jeziorek czy torfowisk. Perełką wśród tych naszych zbiorników wodnych na pewno jest rezerwat Jezioro Piaseczno, gdyż różni się on diametralnie od tego, co jest dookoła. Pierwsze, co możemy zauważyć, to przede wszystkim klarowność wody. Jest to jezioro, które ma bardzo słabo rozwiniętą warstwę glonów, a co za tym idzie, jest prawie że krystalicznie czyste. Gdy pływamy po jeziorze, odczuwamy jakąś temperaturę i po zanurkowaniu na przykład na głębokość 7-8 metrów okazuje się, że temperatura wody zmienia się zaledwie o pół stopnia. W normalnym jeziorze, gdy wejdziemy do kolan, do pasa, już nasze stopy odczuwają znaczny spadek temperatury sięgający kilku stopni, a Jezioro Piaseczno jako specyficzne jest odmienne od tych pozostałych zbiorników. Retencja, czyli po prostu zatrzymywanie wody, jest bardzo ważne. Na Pojezierzu Brodnickim większość jezior jest piętrzona, bo zastawki występują na przykład w ciągu Strugi Brodnickiej poniżej jeziora Sosno, poniżej jeziora Wysokie Brodno. W ciągu rzeki Skarlanki zastawka jest zlokalizowana w miejscowości Grzmięca i poniżej największy jaz piętrzący, poniżej Grzmięcy na południowym krańcu jeziora Bachotek. Na przykład na północy Brodnickiego Parku Krajobrazowego, blisko jego granicy jest takie miejsce, nazywa się to Mścin, leśniczówka Mścin i uroczysko Mścin. To jest miejsce, które dzięki mądrej polityce Nadleśnictwa Brodnica udało się przywrócić przyrodzie. Było tam kiedyś jezioro, około 50-hektarowe jezioro, które zostało spuszczone dosłownie, czyli po prostu została odprowadzona stamtąd woda i taki stan trwał kilkaset lat, ponad 100 lat. Nadleśnictwo podpatrzyło chyba żyjące tam bobry, bo bobry w pewnym momencie, jakieś 10 lat temu, spiętrzyły wodę w strudze czerwonka, która odprowadzała wodę z tych obszarów podmokłych i obszary podmokłe zaczęły się zamieniać w małe jeziorko. Nadleśnictwo własnym sumptem wybudowało jaz piętrzący niewielki i dzięki tej mikroretencji udało się stworzyć płytkie jezioro, które dzisiaj jest ptasim rajem.
Towarzystwo Przyrodnicza Lauda w 2013 roku realizowało projekt, który polegał na inwentaryzacji żółwia błotnego w jednym ze znanych stanowisk tego gatunku w województwie kujawsko-pomorskim. Jest to stanowisko w miejscowości Kowalki, gmina Rypin. To stanowisko to kompleks niewielkich zbiorników wodnych otoczonych krzewami, drzewami. Cały teren otoczony jest piaszczystymi gruntami, który jest doskonałym siedliskiem i miejscem rozrodu żółwia. Rozpoczęliśmy ten projekt dlatego, że to stanowisko jest stanowiskiem historycznym. Nie ma danych współczesnych na temat potwierdzenia występowania tego gatunku w tym stanowisku, więc zdecydowaliśmy się przeprowadzić inwentaryzację i sprawdzić, czy żółw błotny nadal występuje na tym terenie i jaka jest kondycja populacji tego gatunku w tym miejscu. Żółw błotny to bardzo skryty gatunek. Jego siedlisko jest bardzo trudnym miejscem do penetracji z uwagi na to, że zasiedla eutroficzne zbiorniki wodne, niewielkie, mocno zarośnięte roślinnością, szuwarem, roślinnością pływającą. W tym siedlisku świetnie się ukrywa. Często właściwie można obserwować tylko czubek jego głowy wystawionej nad powierzchnię wody. I jedyna tak naprawdę okazja do obserwacji żółwia błotnego w całości jest moment, kiedy wygrzewa się na wystających konarach, gałęziach roślinności wodnej. Nasze badania nie potwierdziły występowania żółwia błotnego na terenie Kowalek. Prowadziliśmy badania przez cały sezon 2013 roku. Łącznie wykonaliśmy 15 kontroli terenowych, kilkugodzinnych, więc materiału z obserwacji było bardzo dużo. Niestety bezpośrednich obserwacji żółwia błotnego nie było. Stosowaliśmy również metodę odłowu żółwia. Zbudowaliśmy specjalne pułapki żywołowne. W tych pułapkach umieszczaliśmy przynętę, kawałek świeżej ryby i staraliśmy się schwytać żółwie. Niestety ta metoda również zawiodła, nic nie udało się schwytać, a przynęta była wyjadana najczęściej przez ryby lub wydrę, która na tym terenie również występuje. Przeprowadziliśmy również ankietę wśród mieszkańców miejscowości Kowalki, z której wynikało, że żółw błotny był obserwowany na tym terenie. Z kilkunastu osób, z którymi przeprowadziliśmy taką ankietę, 7 jednoznacznie stwierdziło, że widziało żółwia błotnego w ostatnim dziesięcioleciu na tym terenie. Jest to dobry znak, gdyż żółw jest gatunkiem długowiecznym i z dużym prawdopodobieństwem może na tym terenie jeszcze występować. Udało nam się z całą pewnością udowodnić, że ptaki drapieżne zdają sobie sprawę z tego, gdzie mamy twarz, w którą stronę patrzymy. Jeśli chodzi o żółwie błotne, sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ tutaj wyraźnie widać tropy podobne do tropów żółwia. No coś pełzło, zatrzymało się pod lampą i wpełzło z powrotem do wody. Muszę sprawdzić dokładnie, kto zostawił te tropy, a tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku.